Hej, panie, no co pan? Złodziej! Złodziej! Dziś w odcinku scenarzysta okupuje Lombard. No to może jednak Lombard nie jest najlepszym miejscem do pisania i powinien pan właśnie stąd wyjść. O nie, tu muszę. Może tam. A nie, tam nie, bo tam jest... To jest biuro naszego szefa. Strzelanina w magazynie Lombardu. Dawaj, Maciek jedzie do Weroniki. Cześć. Maciek, będę za tobą tęsknić. Ja też, naprawdę super się pracowało. Panie Wałęsak, dzisiaj to takie są czasy, że człowiek nic nie wie. No wie. Dzień dobry, panie Walędzia. Dobry, witam. Siema, Cześć, Sasza. cześć. Co tam? Wyobraź sobie, chcieli mi się do auta w nocy włamać. Już siedział w środku, Co ty Pan mówisz tutaj? Wałęsak go nastraszył, no i wtedy przyszedł do mnie, żeby drzwi zamknął. I co, i nic ci nie zginęło? Sprawdzałem, patrzyłem. Niby nie. Jestem ciekaw, jak on to zrobił, bo zamek nienaruszony, lakier cały. Dziwne troszeczkę. Ty, no właśnie, a może go nie zamknąłeś po prostu? Jest takie polskie powiedzenie, okazja czyni złodzieja. Chłopcy, jaka okazja? No na pewno zamknąłem. No dobra, ale to pan nie widział tego złodzieja? Ciemno było, kominiarkę miał. Chłopcy, auto stoi, nic nie zginęło, a ja muszę do pracy. Panie Wałęsak, jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie ma za co, trzeba sobie pomagać. Cześć. Kurczę, nie chciałem cię obudzić, ale musiałem cię zobaczyć. Jesteś zbyt słodki, żeby się na ciebie gniewać. Też tęsknię. Kiedy przyjedziesz? No, niedługo, spokojnie. O, tu jesteś! Uciekłeś z imprezy, ona się jeszcze nie skończyła. Nie, no chłopaki, dajcie mi spokój, jestem zmęczona już. Jaki spokój, impreza! O, to ten twój? Cześć, Marek jestem. Adam, cześć. Maciek, siema. Nie, chłopaki, serio, to jest mój pokój, idźcie już. Dobra, ale niech tu przyjeżdża, bo mu cię ukradniemy. Świetnie, dobra, ja kończę, cześć. Ufałem Weronice, ale ta sytuacja dała mi do myślenia. Musiałem zdecydować, co dalej robić. No, nie mogliśmy żyć w związku na odległość na zawsze. Siema. No siema. Gdzie towar? No nie ma, no. Że co? No, przepędzili mnie. Jak to No, taki sąsiad mnie przyuważył, no i narobił rebanu. I nie wróciłeś się potem? Ty no wróciłem się, no ale zaraz on obudził Saszę. Cały czas tutaj ktoś się kręcił, zrobiło się jasno. No nie miałem jak, mówię ci. Słuchaj, gówno mnie obchodzi, jak to zrobisz. Ma i wyjąć ten towar. Sasza teraz w pracy jest. No to cokolwiek, jedź za nim, przecież masz kluczyk, człowieku. Dobra. To zajmę się tym wieczorem, okej? Posłuchaj, to już nie jest sprawa kilku gramów na osiedlu, rozumiesz? Za takie ilości to można iść do piachu. Kumasz? Po towar. I do wieczora ma być. Dobra. Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Maciek, o której to się przychodzi? Przepraszam. Coś się stało? Coś w domu? Tak, znaczy... nie w domu. No to mów, może ci pomożemy. Odchodzę. Co? Ale tak nagle? Jakie nagle, szefie. Już dawno mówiłem, że będę odchodzić. No mówiłeś, no ale nie odchodziłeś. Myślałem, że jednak zostaniesz. Liczyłem na to. Maciek, ale powiesz, co się stało?
po prostu już nie mogę dłużej tkwić w tym zawieszeniu, no, pomiędzy miłością a pracą. Trudny wybór, co? No, ale ja już podjąłem decyzję. No dobrze, no to trudno. Ale będziemy ci kibicowali. W takim razie zadzwonię do Romka. Chłopak się pewnie ucieszy. Dziękuję, szefie. Wiedziałem, że odejście Maćka prędzej czy później nastąpi. Szkoda, bo był dobrym pracownikiem. Zdecydował i musiałem to uszanować. Jednak drzwi do mojego lombardu są dla niego zawsze otwarte. Maciek, no niestety musisz jeszcze trochę zostać. Czemu? No bo Roman akurat nie ma czasu. Podłapał jakąś fuchę, no i nie może jej zostawić, bo boi się, że mu nie zapłacą. Ale ja naprawdę muszę jechać. Maciek, ale masz w umowie okres wypowiedzenia, tak? I tak ci idę na rękę. Ja wiem, szefie, ja wszystko rozumiem i jestem wdzięczny. No tylko proszę. Ale Maciek, przecież grafik robimy na cały miesiąc, tak? No i trudno jest teraz kogoś znaleźć na twoją zmianę, tak na już, no. No wytrzymaj jeszcze chwilę. Ja jeszcze spróbuję podzwonić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Terminowa, pilna sytuacja. Auto zastawić muszę. A co się stało? Rodzice zadzwonili z Ukrainy. Wiatr ze śniegiem, dach zerwał i teraz muszę pieniądze im wysłać. Po prostu śnieg spada do środka. To faktycznie ma pan problem. Niestety. A rodzice pieniądzów nie mają na remont. Ja tam wyślę, tam czasem pojadę, tam przywiozę, no wiecie jak to. A teraz nie mogę, mam pracę. A czym się pan zajmuje? Ogólnie remontuję, ale teraz to mamy taki duży projekt, supermarket. Fajna praca. A w ogóle nie poznajecie, kiedyś to już pomogliście mi. Był pan już tutaj? Tak, 3 lata temu, własny ten pan. Dzień dobry. No, dzień dobry. Bardzo fajny pan. Pomógł mi, bardzo mi pomogliście, proszę pana. Dziękuję. No dobra, to ja wezmę tylko kurtkę i obejrzymy ten samochód. Dobra, to dziękuję. To ja tu zaparkowałem i czekam. Dziękuję. Maciek, poradzisz sobie? Do widzenia. Pewnie. Oczywiście nie pamiętałem tego klienta, bo mamy ich dziesiątki każdego dnia. Jednak to, że wrócił do nas w potrzebie, świadczyło o naszej rzetelnej i uczciwej pracy. Przebieg pan mówił 220. 210. Okej. A napęd 2x2 czy 4x4? 4x4, ale nie ma tego reduktora. Czego? Bez tego jak to, że ułatwia jazdę w terenie. A, okej. Dobra, to ja sprawdzę. No tak, podobne modele chodzą po 18 000. Nie, pan, nie, no to nie tak jak to. No sam widzi pan, że to zadbane auto, ja wszystko mieniałem na bieżąco, wszystko czyściu. Nie, to jest taki mój pierwszy porządny samochód. No dobrze, możemy dać panu w zastaw 9 000. Super, tego mi starczy. Ja, tak jak mówiłem, że ja na robocie otrzymam pieniądze i ja wykupię auto. No, teraz nie mam, tylko zaliczkę otrzymałem. Pewnie, rozumiem. Dobra, to zapraszam do środka, sfinalizujemy umowę. Super, dziękuję. Nie ma sprawy. Z takimi klientami miło się pracowało. Gość był zdecydowany i nie wybrzydzał, a do tego przyprowadził bardzo dobre i zadbane auto. To był pewny zysk. Szuka pan czegoś? Oj, to, czego szukam, nie da się znaleźć ani kupić. Wie pan, inspiracja jest nieuchwytna, ulotna wręcz, zdradliwa. Wlata, wylata. Już miałem i zgubiłem. Aha. Pan jest artystą? Scenarzystą. Piszę seriale. O, a jakie? Proste, dla rozrywki, ale chciałbym zrobić coś naprawdę wielkiego, coś, co chwyci za duszę. No tylko na razie nie mam warunków.
Czemu? Trzeba z czegoś żyć, więc piszę, co każą. Oczywiście dobrze płacą i lubię pisać, ale wiecie, tam się nie realizuje. Ja to i tak was podziwiam. Wymyślać te wszystkie historie. Skąd wy w ogóle bierzecie pomysły? Z życia, z gazet, z obserwacji. Temat jest wszędzie i we wszystkim. O, przyszedłem poobserwować. W sumie nigdy nie byłem w Lombardzie. Dobrze, że panią widzę. Dzień dobry, a coś się stało? A stało się. Wczoraj mąż odbierał zastaw i źle mu pani wyliczyła odsetki. Proszę przeliczyć jeszcze raz. Oczywiście. Policzyłam wszystko. Dni, procenty, magazynowanie i powinno być 30 zł mniej. O, cześć! Siema, Sasza. Co tam z autem? A co ma być? No, nie wiem, no. Nie ma go, może ci ukradli? Nie, spokojnie. Zostawiłem. A ty, jak to? To zostawiłeś u mechanika? A nie, dobra, pewnie w pracy popiłeś i stoi teraz pod marketem. Nie piję w pracy. I nie zostawiłem, tylko zastawiłem. W Lombardzie. Aha, a to dlaczego tak? Rodzice mieli problem na Ukrainie, potrzebowali pieniądze. Ale spokojnie, zarobię kasę i wykupię. Sasza, a powiedz mi, to w którym Lombardzie go tam zostawiłeś? W tym Lombardzie na Cichej. Hej, a ty co tak przeżywasz? Martwię się po prostu, no słuchaj, mogłeś mówić, że potrzebujesz kasy, przecież pomógłbym ci jakoś, no sąsiadom trzeba pomagać przecież, nie? Wiem. Dziękuję, ale nie trzeba. Ty, to jak teraz będziesz jeździć do pracy? Autobusem. Cały czas jeździłem autobusem, to co ja przez kilka tygodni nie pojeżdżę. Ja muszę lecieć. Strasznie zmęczony jestem, bo 50 metrów tej płytki dzisiaj położyłem. Cześć. Cześć. Halo, Kaczor? Mamy problem. Proszę pani, według mnie to zapłaciła pani dokładnie tyle, ile zapłacić pani powinna. A umowa jest na męża. No właśnie, on nie umie negocjować. A teraz ja to muszę odkręcać. Proszę pani, ten towar leżał u nas od 3 miesięcy. My mamy stałe stawki i suma nie może być inna niż ta. Dzień dobry, przepraszam, a coś się stało? No bo pani tutaj... Tak, pani twierdzi, że suma wykupu jest inna niż powinna. A umowa jest na pani męża. Zaraz sprawdzimy. Szefie, i liczymy. No. Proszę bardzo. No, zgadza się, proszę pani. Do zapłaty jest 318 No zł. to jest skandal. Proszę pani, przedmiot został zastawiony na jasnych warunkach i zgodnie z umową. Ja się stąd nie ruszę, dopóki nie dostanę zwrotu nadwyżki. I co mi zrobicie? Co zrobimy? Zadzwonimy po policję i oni panią stąd wyprowadzą. Wrócę z prawnikiem. No może pani wracać, no. Ale prawnik kosztuje pewnie więcej niż te kilka groszy. A i tak pani przegra. Jeszcze zobaczymy. Złodzieje. No, tylko nie złodzieje. Krwi napsuje. Złodzieje. Proszę pana, a co pan tutaj robi? Złapałem Benę. Ta kłótnia. Muszę to wykorzystać. Gdzie? Tu i teraz. Przepraszam bardzo, ale muszę pisać. Wiedziałem, że praca scenarzysty w Lombardzie nie spodobała się szefowi. No ale pozwolił mu zostać. W gruncie rzeczy facet był cichy i niegroźny. Nie jak niektórzy klienci. Do widzenia, niech służy, niech się dobrze ogląda. Jak dzisiaj? W porządku. Całkiem. No, dobra. Dzięki. Skoro wzięliśmy te auto, to trzeba się nim zająć, prawda, Maćku? To znaczy? No, szkoda, że nie masz prawa jazdy, bo byśmy pojechali razem je odwieźć. A tak, muszę jechać sam, a później brać taksówkę i wracać. Przypominam szefie, że prawo jazdy nie było potrzebne na to stanowisko, a poza tym ja i tak wyjeżdżam. No, tutaj nie, no ale tak w ogóle to prawo jazdy jest potrzebne, no i tyle. No, wiem, przemyślę. No, prędzej czy później i tak będę musiał je zrobić.
Proszę pana, pan jeszcze tutaj? Halo? Proszę pana. Co? Co pan tu jeszcze robi? Piszę, jak nigdy wcześniej. U was jest jakaś taka dobra aura. Mogę jeszcze chwileczkę zostać? No nie, proszę pana, to nie jest kawiarnia. Nie. Do widzenia, no. Ale ja jestem teraz w kluczowym momencie odcinka. Nie mogę teraz przestać. Ale my zaraz zamykamy. Nie ma problemu, ja popilnuję. Dobrze, szefie, niech pan jeszcze chwilę zostanie. My i tak będziemy się tutaj kręcić, a pan może skończy ten swój odcinek. Zawsze uważałem, że trzeba ludziom pomagać i starałem się to robić. Ale były jakieś granice i miałem wrażenie, że ten scenarzysta je przekraczał. I to znacznie. Jest. To goń po towar. No pojeb cię. Człowieku, przecież tam są kamery. Słuchaj, Barciński. Chcesz żyć? To zakładaj kaptur na łeb i zapier... po ten pieprzony towar. Halo? Co pan tu robi? A tak, tylko sobie oglądam. To jest lombardowy? Tak. A skąd pan wie? Wie pan co, mój kolega tutaj był dzisiaj. Mówi, że ktoś go sprzedał. A akurat szukam takiego. To jest zastawiony. Dobra, tam jak zwał. Można go obejrzeć? Mówię, że zastawiony, proszę pana. Jak klient go nie wykupi albo nie przedłuży zastawu, no to będzie na sprzedaż za jakieś 2 miesiące. 2 miesiące, tak? Tak. Do widzenia. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Masz to odzyskać. Tam jest ochrona. Przecież to jeden typ. Ale za płotem i z monitoringiem. Posłuchaj. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. A jeśli nie, to sam wiesz, jak będzie. I nie myśl sobie, że uciekniesz. A co ty robisz? Odjeżdżamy? To już twoja akcja. Ja się w to na razie nie mieszam. Wrócisz tutaj sam i na rano ma być towar. Dobra. Więc jednak podjąłeś decyzję. Decyzję podjąłem już dawno, tylko zwlekałem z realizacją i to głównie przez was. Dłużej już nie mogę. Wyjeżdżam pojutrze. Przez nas? A co, my dzieci jesteśmy i nie możemy sami zostać? A możecie? Jak ty nas traktujesz? A jak mam was traktować? Jest dorosły, nie? Może jechać gdzie chce. Po prostu nie rozumiem tych jego zmiennych pomysłów. Serio? No co? Wydawało mi się, że jesteś dorosły. A tu nagle taka wolta i jazda nie wiadomo dokąd. Jak nie wiadomo dokąd, mamo, naprawdę Kraków nie leży w Afryce. No ale ma rację, ja go popieram. W domu to ogórki kisną. A to wszystko twoja wina, bo nakręcasz go jakimiś niestworzonymi opowieściami o życiu, a nawet połowa tego nie jest prawdą. Jest prawdą. Uważaj, bo ci uwierzę. O co ci znowu chodzi? Dobra, cicho! Świetnie, że wyjeżdżam, przynajmniej w końcu będę mógł się skupić na swoich sprawach. A przecież cały czas się skupiasz na swoich sprawach. Tak? To dlaczego ciągle zajmuję się waszymi? To jest dom wariatów! Każda chwila w domu z rodzicami uświadamiała mi, że to jest najwyższy czas na wyjazd. Nie dość, że nie mogłem znieść rozłąki z Weroniką, to jeszcze ich kłótnie nie dawały mi żyć. Musiałem jechać. Dzień dobry. Maciek, potrzebuję te papiery od tego auta z wczoraj. Gdzie one są? A po co? Coś się stało? A, była próba włamania, no. Chyba chcieli ukraść auto, ale nie udało im się. Kurde, no to całe szczęście. No, dobrze, że zatrudniłem tą nową ochronę, bo nie dali się zaskoczyć, tak jak ci poprzedni, od tych katalizatorów. No, ale próba kradzieży już jest zgłoszona. No dobrze, ale
Co teraz? No i jest tam policja, muszę załatwić formalności. No widzisz, Maciek, jakby było mało problemów ze zwykłą pracą. To gdzie są te papiery? W biurze już przynoszę. To dawaj, bo muszę jechać. Nie miałem ostatnio szczęścia. Kolejny raz coś się działo i kolejny raz w magazynie. Był jednak postęp. Z dawną ochroną pewnie ukradliby to auto. Masz. Nie. Był problem. Lepiej, żeby nie było więcej problemów. Oczywiście. Nie będzie. Dobrze, że się rozumiemy. Kaczor, wisisz mi 200 kapli za towar. 100 zysku razem 300. Rozumiem, szefie. Ja umiem liczyć. Cieszę się. Kompetentny pracownik to skarb. Posłuchaj. Lepiej się pośpiesz. Siemanko. Coś ty narobił, uspokój się. Gdzie jest towar? Miałeś go zdobyć. Ty, no zrobiliśmy akcję, tak jak gadaliśmy. No, ale ochrona była czujna, no stary, prawie nas złapali. Wiesz, co to był? Dziadek. I ma nas na muszce. Idziemy po towar. Teraz? Nie, jutro, jak nasz dziadek odje... Idziemy. O 4 nad ranem było zamieszanie. Co dokładnie? Jakieś łebki się biły pod bramą. No, a że niedaleko jest klub nocny, no to różne rzeczy się dzieją. No ale nigdy nie biły się pod bramą. Faktycznie dziwne. Dlatego coś mnie tknęło i pobiegłem zobaczyć na plac. No i zobaczyłem, że ktoś już szpera w aucie. Zadzwoniłem po wsparcie, przyjechali w 2 minuty, bo byli niedaleko. No ale gość uciekł. No i nie złapaliście go? Niestety. Nie ma śladów włamania. No ale panowie, nie czarujmy się. No jak dobry złodziej, to wejdzie i bez śladów. Ale słuchajcie, wczoraj jak tu jechałem do magazynu, to pod lombardem kręcił się taki typek. Może miał ukraść na zlecenie. No chyba żartujesz, no. 12-letnie auto na zlecenie. No raczej nikt by nie ryzykował, to już nie te czasy. No. Coś nie musi być. No właśnie. No ale to auto klienta, no. I to jeszcze zastawione. No nie chciałbym mieć z nim kłopotów. Kłopoty zależą od tego, co w nim znajdziemy. Musimy je dokładnie przeszukać. To szukajcie. Policjanci byli bardzo gorliwi w przeszukiwaniu auta. Wyraźnie chcieli coś znaleźć i mieć wynik. Dla nich to był zysk, a dla mnie problem i potencjalna strata. O, dzień dobry. Dzień dobry. Co ty tu robisz? A ja do pana Kazimierza przyszedłem. No co? Wczoraj miałeś pretensje, że nic nie robię, że tylko kłócę się z matką, że jestem nieodpowiedzialny. A teraz jak przychodzę z interesem, to co? To też niedobrze? Dobrze, dobrze. Co to za interes? A mam klienta na pożyczkę. Duża rzecz. No tak, tylko że szefa akurat nie ma. Mamy dzisiaj spore zamieszanie. No, więc raczej dzisiaj... No jak nie ma, jak jest. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. I szefie, i co z tym autem? No nie ukradli na szczęście. Czyli nie ma strat. No jeszcze nie ma, ale długo by opowiadać. No, ale brak strat to jeszcze nie jest zysk. A ja z zyskiem przychodzę. Z jakim zyskiem? No, wie pan, mój znajomy tutaj... O, jest, Wojtku, pozwól. Wojciech Świątecki, właściciel Lombardu, pan Kazimierz Barski. Witam serdecznie. No to może ja wytłumaczę wszystko w biurze, co? Chodźmy. Miałem poważne obawy co do interesów ojca. Głównie dlatego, że ani trochę nie znałem tego jego klienta. A ojca już trochę zdążyłem poznać. Dobra, co to za interes? Wojtek, to jest pan Świątecki, chciałby pożyczkę. Pod zastaw oczywiście. A ile? 60 000. No to sporo. A na co? Na actinidię ostrolistną, a dokładnie dla jej słodkich owoców. Coś takiego nigdy nie słyszałem.
Mało kto u nas to sadzi, a to nawet na Syberii rośnie, jest odporne na mróz. Bardzo smaczne owoce. No dobrze, a jak pan chce sprzedawać te owoce? Ja jestem już po takiej wstępnej rozmowie z takim właścicielem mini sieci sklepów, tylko muszę zacząć produkcję. A ma pan jakieś doświadczenie biznesowe w tym kierunku? O, to biznesmen całą gębą. No, odkąd go znam, zawsze coś prowadził. Tak, a konkretnie co? Miałem 2 bary, ale wie pan jak to w gastronomii. Potem były tusze do drukarek. Zażarło, nie powiem, nie straciłem. Było jeszcze kilka interesów na boku, a teraz to kiwi. Actinidia. Ostrolistna. Sporą chce pan tą pożyczkę. A co pan ma pod zastaw? 10 garaży, wszystkie wynajęte. Czysty zysk, 2,5 tysiąca miesięcznie na rękę. No i umowy całoroczne. Stali klienci od lat. No to dlaczego pan nie chce sprzedać tych garaży? Wolę zostawić. Wie pan, jak to jest w interesach. Jakby coś się stało, będę miał do czego wrócić. Wiem, proszę pana. No a jak pan nie spłaci, to ja zostanę z tymi garażami, tak? No ale ma pan stały dochód i nieruchomość. Czysty zysk. No dobrze, a dlaczego tak tanio? No przecież sama ziemia kosztuje. No i tutaj jest mały feler. Drobna niedogodność. Grunty pod garażami są dzierżawione od miasta. Umowy są przedłużane co 8 lat. No teraz zostało ponad 3. A gdzie te garaże? Przy Lazurowej. Przy Lazurowej? Tak. A tam nie budują osiedli? No budują, ale daleko. A, proszę pana, teraz daleko. No. A za 3 lata miasto sprzeda grunty i każe mnie wyburzyć na mój koszt, tak? Ale nawet jakby, to przez ten czas zarobi pan więcej niż pan pożyczył. No to zero ryzyka, czysty interes. Będziemy pierwsi. No, actinidia. Ostrolistna. Pomimo tej sytuacji z gruntem, interes faktycznie mógł być opłacalny. Postanowiłem to sprawdzić. Kłopoty z autem swoją drogą, ale biznes musiał się kręcić. Słuchajcie, Maciek, jadę z nimi w teren. Niedługo wrócę, dobra? Cześć, dzień dobry. O, ja w sprawie cześć. tego auta. No dobrze, że ty prowadzisz tę sprawę, to przynajmniej może będzie łatwiej. No na razie wysłali tam techników, no i ze zeznań świadków wynika, że czegoś tam szukali. No ale wspominał pan o jakimś gościu, co się kręcił koło samochodu. Tak, kręcił się taki typek, no. No to może być pomocne. Musiałbym zobaczyć monitoring. Dobrze, oczywiście. Moment. Panowie, to dla mnie ważna sprawa. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Ale nie ma problemu. Tak? Angelika, zrób panom kawę. Jasne, Proszę, zapraszam. zapraszam. No, ale nic więcej nie wiesz? Właścicielem samochodu był obywatel Ukrainy. No, często przekraczał granicę, no może coś przewoził. Ale co? No, na razie nie wiemy, ale musimy rozebrać auto. No ale trzeba je rozkręcać. No, fakt jest taki, że chcieli ukraść 12-letni samochód ze strzeżonego parkingu. No to nie może być przypadek. Myślałem, że już miałem problemy z autem, ale okazało się, że to dopiero początek. Co innego oddać do przeszukania, a co innego do rozkręcenia. Nie możesz zrobić tak, żeby jak najmniej go rozkręcali? No tak po starej znajomości? No spróbuję, ale może być różnie. No ale daliśmy za to auto 9 000, a jak klient się uprze, no to może nam narobić kłopotów. A jak coś tam znajdziemy, to on będzie miał kłopoty. No tak, ale pójdzie fama, że Lombard pechowy. No a to już w ogóle cała seria, a zaczęło się od tych katalizatorów. Proszę. Ej, mówię ci, to jest... Halo, co tam? Trafiony. W aucie znaleźliśmy narkotyki. Narkotyki? No a gdzie były? 2 paczki w podwójnej ściance schowka przed fotelem pasażera. Chyba heroina, ale bierzemy do laboratorium. No to czyli przemyt. Jak znajdą, to jesteśmy ujeb... To jest ostatni moment. I co? Chcesz sobie tam wejść i zabrać? Ty co ty robisz? Cię? Albo odzyskujemy, albo nie żyjemy. Człowieku, przecież tam jest policja. Przestań. Baba, ochroniarz, 2 mózgowców bez śladów. Żadne wojsko. Ty, ale ja nawet nigdy nie strzelałem. Można nie umieć pisać i czytać, ale zabijać potrafi każdy.
Wiesz, zakładaj. Idziemy. Ja się zajmę strażnikiem. Przykro mi, panie Kazimierzu, ale będziemy musieli zarekwirować auto. No widzisz, no widzisz. Gleba, chowaj się! Nitka, co tam się dzieje? Strzelają do nas! Co? Co jest? Dostałem! Dawaj, Stój, bo strzelam! Maciuś, poczekaj chwilę. A pan Kazimierz to kiedy do nas wyjdzie? No przecież dopiero co wyszedł. Co? No, tak, pojechał do magazynu, coś tam trzeba załatwić. No dzisiaj z nim nic nie ugadasz. No ty małej wiary jesteś. No przecież jak wyjechał, to wróci, nie? To znowu pan? Tak, dzień dobry. To moje szczęśliwe miejsce. To są jakieś dobre fluidy. Serio? Jak najbardziej. Wczoraj tu pisałem, a w domu? Nic, pustka w głowie. Muszę pisać tutaj. No, to gdzie znajdę jakiś przytulny kąt do pisania? Ale, no wie pan, to jest jednak lombard, a nie jakaś pisarnia, czy jak to nazwać. Ale ja muszę tutaj. To miejsce jest nierozerwalnie związane z historią. Nigdzie indziej tego nie napiszę. No tak, ale tutaj się jednak pracuje. No, więc tak jakby... Proszę. Oddam za 300. Wart przynajmniej 600. Ja nie potrzebuję, mam taki drugi. Nie rozumiem. Weźcie pod zastaw. Co zarobicie, to wasze, a ja sobie popracuję. Dzień dobry. To może ja wezmę pana na zaplecze i pan tam popracuje, a wy popracujecie tutaj, co? Tato. No co? Będę miał oko. Nie, pan ma bardzo ciekawą pracę, wie pan? A ja bardzo ciekawe życie. Może by pan coś z tego wykorzystał? No, oczywiście nie za darmo, a jakoś się dogadamy. Zapraszam pana serdecznie. Wzięliśmy telefon scenarzysty w zastaw. Okazja to okazja. Ale coraz bardziej cieszyłem się z tego wyjazdu. Ojciec najpierw rozgościł się u mnie w domu, a teraz spodobało mu się u mnie w pracy. Bałem się, że wyjdzie z tego jakaś afera. Kto to? Jeden z napastników, postrzeliłam go, było 2, tamten uciekł. Panowie, tutaj człowiek umiera. Technik też dostał, tam jest. Dobrze? Co z panem? Dobrze, nie jest źle. Nic ci nie jest? Nic, ale musimy jechać po właściciela auta. Po cukier z bronią by nie przychodzili. Jak tam panowie? Mocno berwał, tutaj go nie uratujemy. Całe szczęście tobie nic się nie stało. Dobra, jedziemy. No dawaj. Szykujemy się do natychmiastowego transportu. Jak dojechałem na miejsce, to już było po wszystkim. Magazyn wyglądał jak po jakiejś bitwie. A najgorsze, że zostaliśmy w to zamieszani. Nie no, oszaleję normalnie. Słuchajcie, ja tak nie mogę pracować. Potrzebuję skupienia. Ale o co chodzi? Panowie mnie rozpraszają. No bo pan nas ciągle pyta o zdanie i o opinię. Ale wy mnie ciągle zagadujecie. No bo pan ma bardzo ciekawą pracę. A, ciekawą, ale ja ją muszę wykonać. A tu parę godzin minęło, a ja jedną scenę mam. 2 minuty na ekranie, a jeszcze 40. Długo musi zająć napisanie takiego jednego odcinka. A, pewnie. Wy to sobie siadacie na 45 minut i chcecie więcej. A to kilka dni pracy i zmian. Potrzeba skupienia. No to może jednak Lombard nie jest najlepszym miejscem do pisania i powinien pan właśnie stąd wyjść. O nie, tu muszę. Może tam. A nie, tam nie, bo tam jest... To jest biuro naszego szefa. Słuchajcie, byłem tam. Tragedia. Co ten facet tam robi? Pan właśnie wychodzi. Tak. Pynocha, już się. Proszę, pozwólcie mi zostać. No to niech sobie pan idzie na zaplecze. Ale tam jest tych 2. Trudno. Nie, nas już tam nie ma, bo jak pan Kazimierz wrócił, to my wracamy do robienia interesu, prawda? Jakie interesy? No, bo nie pamięta pan garaże pod zastaw. A, garaże, rzeczywiście. Wie pan, nie mam do tego głowy teraz, no.
Strzelanina, narkotyki, no po prostu jadka. No tak, ale taki horror to trzeba przełamać jakimś takim dobrym biznesem. To co? Pojechałem z ojcem Maćka i tym jego znajomym zobaczyć te jego garaże. Tragedia tragedią, ale świat się nie zatrzymywał. Poza tym to mogła być okazja do odrobienia strat po tym aucie. Może takie? Mam! Udało się. Co się panu udało? Napisałem odcinek. A to wszystko dzięki wam. Dzięki. Nie ma za co. I umieszczę was w napisach. Wielkimi literami. Pa! 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 Jak? Nie ma go w domu, podobno może być w pracy. No ale wiadomo, gdzie ta praca? Jakiś supermarket remontuje przy Dmuchackiej. No to przy Nowym Rondzie. Wiem, gdzie jedziemy. Давайте, бо я не маю часу, вже кінець це. Па-па-па-па. Przepraszam, pan Sasza Michalczuk? Tak, to ja. Na kolana! Ej! Ręce na głowę! Ręce na głowę! Ręce! A co się stało? Jest pan zatrzymany za posiadanie dużej ilości narkotyków. Jakich narkotyków? Ja nic nie zrobiłem. A paczki w aucie? Jakie paczki? Ja remontuję. Dawaj. Będziesz się tłumaczył na komendzie. Ale ja... Cześć! O, cześć, synku. Co za dzień. Tragedia. No, co się działo? Afera za aferą. Jakaś strzelanina na parkingu w magazynie, ranni. No jeszcze wariat w Lombardzie. O, matko, mam nadzieję, że nie chodzi o ojca. Nie. On też był, ale to nie o nim. No to niby co to za wariat? Taki scenarzysta. Nie mogliśmy go wyprosić, bo tak mu się świetnie tworzyło. Mam nadzieję, że już więcej nas nie odwiedzi. A gdzie ojciec? Nie ma go jeszcze. Ale to jak? To pojechał z panem Kazimierzem i jeszcze nie wrócił? Z panem Kazimierzem? To co, idzie mu ten interes? No właśnie martwię się, żeby czegoś złego z tego nie było. No z drugiej strony pan Kazimierz też nie jest pierwszy naiwny, żeby się naciąć. No, chociaż tobie się udało. I mnie też zrobiłaś na szaro. Co ty mówisz? No tak, no dlatego chyba mam prawo martwić się, żeby ojciec czegoś nie wywinął. Dogadaliśmy się. Jutro podpisujemy umowę z Kazimierzem. No i są straty niestety. No, uszkodzone auta, będę musiał zgłosić sprawę do ubezpieczalni. I co, i myślisz, szef, że oddadzą za naprawę? No, nie mam pojęcia. No, jak zastawiał auto, nie wiedzieliśmy, co tam jest w środku. A pozostałe auta nie miały nic z tym wspólnego, tak? Dostały przy okazji. Ale Angela, jak znam życie, to będą kłopoty. O, Jak nie urok? no właśnie. Dobra, idę dokumenty przygotować. Tak. Dzień dobry wszystkim. A ty już? Już. O, dzień dobry. Dzień dobry. No, cześć. Dogadałem się w tamtej robocie, co to mówiłem szefowi. Dali pieniądze i puścili. Mogę dziś zaczynać u was. No to świetnie, bo Maciek dzisiaj kończy, to nie będę musiał was wspomagać. O, cześć wszystkim. Cześć. Cześć. Maciek, nic się nie martw. Na pewno godnie cię zastąpię. Nie wątpię. Roman, chodź do biura, mam przygotowane dokumenty, od razu podpiszę. Lecę, pędzę, szefie, już. Szefie? Tak? A jak te interesy z moim ojcem? Wszystko okej? Co, boisz się, żeby nie wykręcił jakiegoś numeru? No tak. Sprawdziłem dokumenty dziś w nocy, wszystko gra. Dzisiaj podpisujemy umowę. No. Okej. Wiedziałem, że robiłem słabą reklamę ojcu. Ale zżyłem się z Lombardem i panem Kazimierzem. Nie chciałem przez interesy ojca pozostawić po sobie niemiłych wspomnień. No to chyba już wszystko. No, wszystko, trudno. Maciek, to jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. A jakbyś chciał jakieś referencje, to oczywiście wystawię ci najlepsze z możliwych. Dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo dużo się tu nauczyłem. No, to ja też dziękuję. Miło się z tobą pracowało. No, ale rozumiem. Nowe wyzwania, co? Proszę. Dziękuję.
Dzień dobry, panie Kazimierzu. A dzień dobry, witam. To co, podpisujemy umowę? Tak, oczywiście. Dzień dobry. Zapraszam. Maciek, no to życzę powodzenia. Dziękuję, nawzajem. Cześć. Tato, zaczekaj chwilę. Co jest? Proszę, obiecaj mi, że niczego tu nie spieprzysz, okej? Dobrze, spokojnie. Pogadamy w domu. No to co? Cześć. Maciek, będę za tobą tęsknić. Ja też. Naprawdę super się pracowało. Cześć. I dzięki. Za co? No jak to za co? No, za zwolnienie miejsca. Nie ma za co. Dobra, to lecę. No, powodzenia. Powodzenia, Maciek. Powodzenia. I tu jest egzemplarz umowy dla pani. I pieniążki. Dzięki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Cześć, jest szef? Tak, jest. Szefie? Tak? Beton. Dzień dobry. O, cześć. No jak tam sytuacja? Rozwija się. Na razie staram się ustalić tożsamość tego gościa, co kręcił się przy aucie, bo monitoring nie zarejestrował jego twarzy. Mam zdjęcie. Pan zerknął. Czy to on? No, chyba tak. Wydaje się znajomy. No, to ten gość, co postrzeliła go Litka. Jan Barciński. Ledwo przeżył. Ale o co chodzi? Przepraszam, bo ja nie w temacie. O heroinę wartości 300 000. I to jeszcze nasz klient, Ukrainiec. Ponoć o niczym nie wiedział, no, a na paczkach nie było jego odcisków. No ale jakoś te paczki u niego się znalazły, tak? Mamy swoje podejrzenia. Facet regularnie jeździł do rodziny pod Lwów. Być może tam mu to pakowali, no a przy tym postrzelonym Barcińskim znaleźliśmy kluczyki do samochodu. A, i dlatego nie było śladów włamania. Powstał nowy kanał przerzutowy heroiny. Z Pakistanu przez Odessę do Unii. No i cholera wie, ilu takich gości tam jeszcze przyjeżdża codziennie przez granicę. No dobrze, a kiedy nam oddacie auto? No jak wszystko sprawdzimy, no. Póki co auto jest zarekwirowane, a ten Ukrainiec jest zatrzymany do wyjaśnienia, czy wiedział o przemycie. Ale afera? A ja już myślałem, że po Kielaku i Ryżym będzie spokój, no. Życie nie znosi próżni. To musi być poważny gracz, no. Nikt sobie od tak nie wprowadza takich ilości na rynek. No a Barciński i Kaczor to tylko wierzchołek góry lodowej. Przepraszam. Halo? Chyba mamy auto Kaczora, patrol je namierzył. No dobra, to zaraz będę, no. Na razie. Tego się obawiałem. Sprawa okazała się poważna i nieświadomie wplątaliśmy się w jakąś chryję. Niepokoiła mnie też ta nowa grupa przestępcza. To mogło zwiastować więcej kłopotów. Siemano. Hej. Zobacz. No to Kaczor się znalazł. Panowie, mamy trupa. Dzwonię do dyżurnego. No siema. Słuchaj, jesteśmy na miejscu, no i dawaj tu techników, mamy trupa. No, na razie. Głupsza sprawa. W następnym odcinku Blanka wraca do rodziców. Gdzieś ty była? Gdzie się szlajałaś? Jakoś strasznie mnie nie szukałaś. Lombard odwiedza podróżnik amator. Witamy w Polsce. Nie uwierzycie. Chcieli mnie porwać na narządy. Klientka Lombardu znajduje sponsora, by walczyć w MMA. Biedna, musiałeś zostawić rzeczy w Lombardzie, żeby mieć kasę na walkę. Ale teraz wszystko się zmieni. Zasługujesz na to, co najlepsze. Ja zresztą też. Co proszę? Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.